To jest ciekawe pytanie, ponieważ w momencie, kiedy ja ten filmik nagrywam, to u bookmacherów Francja jest. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale i przede wszystkim muszę zacząć od tego, że nagrywam to trzeci raz. Tak, nagrywam trzeci raz, ponieważ miałam problemy techniczne, które mi wszystko po prostu wyfikołkowały, opóźniły. Zresztą pewnie po mojej twarzy widać, że jestem po prostu zniszczona życiem. Zwracaliście mi ostatnio uwagę, że tam się troszkę rozjeżdża gdzieś właśnie audio i wideo. No i stwierdziłam, że byłoby fajnie to naprawić. Tylko że tak średnio to szło, ponieważ nie mogłam znaleźć w ogóle przyczyny. Próbowałam na wszelkie możliwe sposoby to naprawić, nie szło. W końcu stwierdziłam, że nagram to od nowa. Nagrałam, myślałam, że jest wszystko super, świetnie wyszło, ale jednak nie wyszło. Więc bardzo Was przepraszam za wszelkie opóźnienia, za to, że właśnie rozjechały się te terminy, ale no prócz tego, że właśnie nagrywam te filmiki, no to jeszcze mam wiadomo swoje różne prywatne obowiązki i po prostu jest mi ciężko wydłużyć dobę, a chciałabym. No ale okej, no trudno, do 3 razy sztuka, ja już 4. raz tego nagrywać nie będę na pewno. A dzisiaj, kochani, będziemy komentować Francję i będzie pewien statement z mojej strony na temat Gruzji. I właściwie może od tej Gruzji zacznijmy, jako że oni też wybrali swoją piosenkę dzień wcześniej niż Francja, a też z takiego trywialnego powodu ja po prostu wolałabym chyba już mieć z głowy kwestię Gruzji. No i zacznijmy sobie właściwie od tego, co w ogóle jest problemem w przypadku gruzińskiej piosenki, czyli tak naprawdę no zacznijmy od początku, a mianowicie problem jest tutaj jeden, ponieważ no piosenka gruzińska niestety, ale ociera się bardzo mocno o takie sfery polityczne. Gruzja wewnętrznie wybrała piosenkarkę Miriam Szengelię z piosenką Freedom. No i z tą piosenką problem jest następujący. Po pierwsze, no tak dosyć mocno w pewnych miejscach ona wonieje polityką. To jest pierwsza rzecz, ale być może gdyby nie fakt, że właśnie sama piosenkarka jest bardzo zaangażowana też po pewnej stronie politycznej, to być może to jeszcze by łącznie nie dawało takiego obrazu. Przede wszystkim no tutaj mamy osobę, która jawnie i dosyć ostentacyjnie brała udział w kampaniach takich promocyjnych i wspierających gruziński rząd, który no przez świat jest uważany za taki reżimowy i prorosyjski. Sama piosenka została napisana tak, żeby nie można tam się było przyczepić do jakiegoś konkretnego jednego słowa czy wersu, żeby ona tak balansowała na granicy, że niby nie wiadomo o co chodzi, ale tak naprawdę to wiadomo o co chodzi. No, ciężki ogólnie temat i przykry taki do poruszania, ponieważ no, Eurowizja powinna być z założenia takim apolitycznym konkursem, w którym nie powinno być w ogóle miejsca na tego typu utwory. No ale wszyscy wiemy, że co jakiś czas, a nieraz nawet i co roku, no zdarzają się tego typu piosenki i my niestety no jesteśmy zmuszeni jakby, właściwie to nie jesteśmy zmuszeni, ale wiemy jak jest. Wiemy, że nie uciekniemy od pewnych rzeczy, od pewnych problemów i będziemy się ścierać i stykać z tego typu utworami i ogólnie z takimi problemami na Eurowizji również. No i z tego względu, jako że ja nie chciałabym brać udziału w takim pompowaniu właśnie tego typu utworów, to ja rezygnuję z takiej typowej reakcji na tę piosenkę, ponieważ no ja bym się z tym czuła nie okej i myślę, że to nie byłoby zgodne ze mną. Natomiast no możecie się w tym momencie, myślę, że słusznie zacząć zastanawiać, że no jednak poświęcam jakiś moment antenowy tej Gruzji, a na przykład Izraela nie skomentowałam wcale. No i tutaj już śpieszę Wam z wyjaśnieniem, dlaczego taka jest moja decyzja. Przede wszystkim myślę, że każdy z nas wie, co się dzieje w kontekście Izraela
I dlaczego ten Izrael na Eurowizji również jest taki kontrowersyjny i dlaczego to jest taka dyskusyjna kwestia, czy oni powinni brać udział, czy nie powinni. I tutaj wydaje mi się, że właśnie w przypadku Izraela nie ma co dodać więcej w tej sprawie, ponieważ no albo chcemy dawać platformę piosence Izraela i zasięgi, albo nie chcemy. Tu w przypadku Gruzji sytuacja jest no troszkę inna, ponieważ wiele osób może nie mieć świadomości właśnie, że piosenka tegoroczna z Gruzji na Eurowizji ma jakieś konotacje polityczne i możemy właśnie nie być świadomi tego, na przykład oddając później głos na taką Gruzję. No i wiecie, no ja zasięgi mam mały kanał, ale jeżeli mam jakąkolwiek możliwość i jakąkolwiek platformę, żeby wypowiedzieć się i być może chociaż kilku osobom coś tam uświadomić i przekazać jakąś tam informację czy wiedzę na ten temat, no to chcę z tego skorzystać. Więc ja ten czas poświęcony Gruzji właśnie tutaj na filmiku chciałabym wykorzystać po to, żebyście dzięki temu być może mieli jakąś świadomość później, oddając swoje głosy w maju, czy to jest Gruzja, na którą chcecie głosować, czy niekoniecznie. Ponieważ tutaj też no, wchodzi taka kwestia, że sami gruzińscy fani Eurowizji, generalnie myślę, że Gruzini nie uznają jakby tej swojej reprezentantki. Mówią, że to nie jest ich reprezentantka, tylko reprezentantka ich rządu. Z tym, że ja też nie chciałabym, żebyście myśleli, że ja Wam implikuję tutaj jakieś poglądy polityczne, czy każę Wam na przykład coś lubić albo czegoś nie lubić, bo traktuję to tak czysto informacyjnie, po prostu, żeby Wam przedstawić, jak wygląda sytuacja, a czy to będzie powód, dla którego nie będziecie chcieli zagłosować na Gruzję, czy nie będzie Wam to przeszkadzało, a piosenka na przykład Wam się spodoba, no to już jest kwestia sumienia każdego z nas i też poglądów na to wszystko, więc tą decyzję będziecie sobie podejmować już sami. No i w związku z tym ja na tę piosenkę dzisiaj reagować nie będę. Natomiast ja z tą piosenką z Gruzji pod tytułem przewrotnym dosyć Freedom zapoznałam się, słuchałam jej, czytałam tekst i tłumaczenie tekstu, więc wiem, co tam jest i właśnie wiem, co ja myślę o samej piosence, tak czysto technicznie odrzucając te wszystkie niuanse polityczne. Uważam, że to jest piosenka no słaba, taka troszeczkę jakby ktoś ją wyjął po 20 latach z szuflady, zdmuchnął sobie kurz i stwierdził, że dobra, to jest spoko, nagrywamy to. I ja myślę, że skończmy sobie już temat tej Gruzji, bo wszystko to, co ja chciałam powiedzieć, to już powiedziałam. Może przejdźmy sobie do Francji, oddzielamy to wszystko grubą kreską, Francja nie ma z tym nic wspólnego. No i jeżeli chodzi o Francję, to Francja wybrała wewnętrznie piosenkarkę Luan z piosenką Maman i ja piosenkę francuską już znam. Słuchałam jej i to 3 razy, no bo 3. raz nagrywam ten filmik. Więc ja tę piosenkę znam. Tutaj już nie ma dla mnie tajemnic. Słyszałam i wersję studyjną i właśnie ten występ widziałam z premiery. Natomiast no wy jeszcze nie wiecie, co ja myślę o tej piosence. Za chwilkę się dowiecie, ale zanim Wam to ujawnię, to jeszcze muszę Wam powiedzieć, jak Francja radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A Francja na Eurowizji w ostatnich latach radzi sobie całkiem nieźle. Ponieważ no wiadomo, oni są w finałach automatycznie, więc o to się martwić nie muszą, ale w tych finałach też robią całkiem porządne wyniki. No zdarza im się mieć wyniki słabsze lub lepsze, ale przeważnie kręcą się w okolicach top 10. W ciągu ostatnich 5 lat mieli też 2 razy wyniki w top 5, więc uważam, że naprawdę fajnie. No ale już nie przedłużając, przejdźmy sobie do mojej reakcji na piosenkę z Francji. Tutaj mamy ten początek tego występu, to takie wejście i pozwólcie, że ja to skipnę, bo to ma minutę. No tutaj będzie potężny ładunek emocjonalny w tej piosence. To czuć tutaj ogromną moc tej piosenki.
Właściwie ja nie wiem też nawet co mówić, bo to bardzo duży wpływ na mnie wywiera. Taki emocjonalny. Ja wam też powiem, o czym jest ta piosenka za chwilę, jeżeli jeszcze nie wiecie. No jest autentyczności bardzo dużo w tym. Świetna ballada. No z pompą zrobili tutaj tę premierę. Stadion cały. Tylko nie do końca mi się podoba to podwieszenie, w sensie tak czysto wizualnie. Ta platforma wisząca tak nie bardzo mi się to podoba. A z kolei jak są zbliżenia i jej nie widać, no to wtedy nie widać, że ona jest podwieszona. Ale myślę, że to ma drugorzędne znaczenie w tym przypadku. To mocne to jest, bardzo. Do tego się moim zdaniem nie da słuchać bez emocji. No, chyba, że się ewentualnie nie wie, o czym to jest. Ale wiedząc, no to już ta piosenka nie jest taka sama. Przynajmniej dla mnie. Okej. Słuchajcie, posłuchałam sobie Francji po raz kolejny i powiem tak, za każdym razem wywołuje to trochę inne emocje we mnie, w zależności chyba od tego też, jak ja się czuję, ponieważ no zacznijmy tutaj od tego, że to jest bardzo autentyczna i osobista piosenka, ponieważ no Luan śpiewa tutaj o swojej zmarłej matce, którą straciła w momencie, kiedy sama była nastolatką. Ta piosenka to ma być właśnie taki hołd dla jej matki, jest to też napisane tak w formie jakby rozmowy z tą matką, więc w momencie, kiedy ma się świadomość, o czym to jest, no to rzeczywiście trafia tak prosto w serce, muszę wam powiedzieć, a jako też, że ja jestem dosyć taką emocjonalną osobą, w sensie no ja sama często jestem poruszona tego typu rzeczami, i bardzo zwracam uwagę na tego typu kwestie w muzyce, no to zdecydowanie to mnie dotknęło. Wiecie, ja może nie jestem jakąś największą na świecie fanką ballad, ale no muszę tutaj oddać to, że to chwyta za serce i myślę, że w przypadku tej piosenki taki był też cel. To nie miało, nie wiem, bawić, to nie miało jakiejś innej funkcji ani roli pełnić, tylko no miało to być właśnie takie autentyczne, miało to rzeczywiście wzbudzać emocje w słuchaczu i te role no spełniło świetnie. I tutaj też ja jej muszę oddać to, że no moim zdaniem po pierwsze to jest bardzo trudna emocjonalnie piosenka, a ona ją udźwignęła. Ona była w stanie właśnie raz, że to odśpiewać, dwa, że no też wyrazić te emocje w taki sposób autentyczny, więc moim zdaniem no czapki z głów, jeżeli chodzi o piosenkę i wykonanie. Powiem wam też tak, za pierwszym razem słuchałam tej piosenki nie wiedząc, o czym ona jest i byłam do niej tak sceptycznie nastawiona, w sensie tak wydawało mi się, że no ballada nie jest zła, ale niespecjalnie mnie ona ruszała. Potem w momencie, kiedy ja tę historię poznałam, to pierwszy odsłuch jakby po właśnie zdobyciu tej wiedzy, o czym ta piosenka mówi, miałam wrażenie takiego ogromnego ciężaru jakby na mnie, kiedy ja tego słuchałam, takiego emocjonalnego ciężaru. Było mi ciężko, bardzo mnie to mocno ruszało, a teraz wydaje mi się, że jeżeli to już jest mój kolejny jeszcze odsłuch, to mam takie wrażenie, że ja się trochę już z tym oswoiłam, chociaż nadal to wywołuje we mnie bardzo duże emocje. No i teraz muszę wystawić jakąś ocenę i powiem wam, że to jest dosyć trudne, ponieważ ja chyba z każdą możliwą oceną czułabym się tutaj trochę niesprawiedliwie, bo to jest piosenka, która ma tak duży ładunek emocjonalny, że z jednej strony ciężko jest mi powiedzieć, że coś mi się w niej nie podobało, a z drugiej strony wiem, że to nie będzie moja ulubiona piosenka tego roku na pewno. Chyba wiecie co, zrobię w tym przypadku w ten sposób, że ja to rozłożę na takie czynniki pierwsze, bo tak, za sam przekaz, za tekst, za wykonanie i za to, w jaki sposób Luan przekazała te emocje, no to myślę, że spokojnie, z czystym sercem mogę dać 6. Sama piosenka, jakby gdyby ją odrzeć z całej tej historii, no to myślę, że byłaby na 4. Więc tak wyciągając średnią, wychodziłoby, że powinnam tutaj postawić 5. I zróbmy chyba w ten sposób, że ja faktycznie zostawię tutaj ocenę 5, przy czym podejrzewam, że robiąc filmik
na temat tego, jak zmieniły się moje opinie o różnych piosenkach, prawdopodobnie się tutaj odniosę do tego, bo z każdym odsłuchem mam wrażenie, że ta piosenka u mnie też zyskuje, więc może być tak, że ona jeszcze we mnie urośnie. Zresztą no też ten ładunek emocjonalny jest na tyle silny, że tak tuż po samym przesłuchaniu ja nie czuję, że jakakolwiek ocena mi tutaj odpowiada. W sensie ja nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, bo to jest dla mnie bardzo ciężkie też. No ale chyba muszę w ten sposób to rozłożyć i zostańmy na ten moment przy 5, a jeżeli coś się zmieni, no to dam Wam znać na pewno. Jak Francja poradzi sobie w tym roku na Eurowizji? To jest ciekawe pytanie, ponieważ w momencie, kiedy ja ten filmik nagrywam, to u bookmacherów Francja jest na 3. miejscu w ogóle do zwycięstwa całego konkursu w tym roku, więc no mówimy tutaj o piosence, która ma szansę właśnie powalczyć o zwycięstwo. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Myślę, że na pewno jurorzy tutaj dużo punktów dadzą. Televoting, no będzie to zależało od stagingu, też od tego, czy historia zawarta w tej piosence się poniesie, czy ludzie będą tego świadomi, o czym ta piosenka jest w dużej większości. Ja też będę na pewno robiła w najbliższych dniach taki filmik o tym w ogóle, kto wygra Eurowizję. Wezmę sobie na tapet te najbardziej prawdopodobne do zwycięstwa kraje. Omówię to wszystko i przeanalizuję i Francja na pewno też tam się znajdzie, więc więcej na ten temat na pewno powiem tam. A na ten moment tutaj, w przypadku Francji, ja się chyba zatrzymam na tym, że powiem Wam tak jak myślę. No, moim zdaniem Francja będzie miała w maju spore szanse, żeby o zwycięstwo faktycznie powalczyć. Jakie są atuty tej piosenki w kontekście Eurowizji, jakie przeszkody mogą Francuzi napotkać, to ja na pewno też będę starała się właśnie przeanalizować w tym osobnym filmiku, więc tutaj też nie chcę aż tak bardzo się rozciągać z tym tematem, więc w tym momencie ja chyba pozostanę właśnie przy tym, że tak, moim zdaniem Francja będzie miała spore szanse. Słuchajcie, i jeszcze na domiar złego zauważyłam podczas montażu, że nie nagrało mi się pożegnanie z Wami wcale, więc muszę to dograć po prostu. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie mojego filmiku dzisiaj. Zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję i obowязkowo dajcie mi znać, co myślicie o piosence Francji. Czy Wam się podobało, czy nie? Jak oceniacie szanse właśnie Francji na Eurowizji? Ja chętnie poczytam, a tymczasem no będę już kończyć. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.